Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku, a dziś sprawdzimy sobie urządzenie, jakim jest tester akumulatorowy. Za jego pomocą będziemy mogli sprawdzić sprawność oraz stan naładowania takich akumulatorów jak zwykłe, czyli akumulatory kwasowe, żelowe, AGM-y i EFB. Do tego urządzenie ma szeroki zakres pomiarowy, bo od 2 Ah do 220 Ah. Za jego pomocą nie tylko sprawdzimy stan naszego akumulatora, ale również sprawdzimy, czy ładowanie w naszym aucie jest prawidłowe, wykonując prosty test. Ma ono funkcję sprawdzenia akumulatora zamontowanego do auta, jak i wymontowanego z auta. Więc dziś pokażę Wam na akumulatorach, które już mam zdemontowane z auta, na stole, jakie te urządzenie ma funkcje, jak ono działa, a potem przejdziemy sobie do auta i pokażę Wam, jak działa w nim funkcja, która sprawdza nam, czy w najbliższym czasie musimy zainteresować się sprawnością naszego alternatora, czy jest on sprawny, czyli czy poziom naszego ładowania w aucie jest odpowiedni. Więc co, nie ma co tu przedłużać, idziemy na stół i sprawdzamy. Jak widzicie, tester dostajemy w takim fajnym opakowaniu. Nie wiem, czy na początku filmu wspomniałem o tym, ale to jest tester, który sprawdzi nam akumulatory 6, 12, 24V, więc od hulajnóg po auta osobowe, skutery, motocykle i tak dalej. W środku mamy instrukcję obsługi, kabel, za którego pomocą podłączamy tester do komputera, aby zgrać ewentualne pomiary, ale nas najbardziej interesuje przecież sam tester. Sam tester wygląda tak, mamy tutaj 4 przyciski, więc sterowanie jest bardzo intuicyjne. Wiadomo, że ja już się nim bawiłem, sprawdzałem, jak on działa. Z drugiej strony mamy 2 żabki. Tester ten uruchamia się po podłączeniu właśnie pod akumulator. Więc na moim stole za chwilę pojawią się akumulatory. Sprawdzamy jego funkcję, sprawdzamy, jak działa. Ok, ale aby nasze urządzenie uruchomić, musimy podpiąć sobie żabki do akumulatora. Zaraz przejrzymy sobie wszystkie funkcje. Oczywiście funkcja, która nas najbardziej interesuje, czyli sprawdź. Potem mamy wykresy, gdzie podglądamy sobie prąd, na przykład ładowania w naszym aucie. Tutaj te wykresy są zapisane, możemy sobie potem je odtworzyć. Zapisane pomiary, ustawienia, gdzie możemy zmienić sobie skina, dźwięki oraz język. Funkcja multimetru, ale oczywiście najbardziej interesuje nas sprawdzenie stanu akumulatora. Mamy do wyboru szybki test, test w pojeździe poza pojazdem. My mamy akumulatory poza pojazdem, ale na początku zróbmy sobie szybki test. Tak, silnik jest wyłączony. Pojemność akumulatora z etykiety, w moim przypadku jest to 60 Ah, więc ok. I mamy wyniki. SOH, stopień zużycia akumulatora, czyli nasz akumulator jest sprawny w 38%, oraz stopień naładowania SOC 0%. Akumulator nadaje się do wymiany. Teraz zróbmy sobie test poza pojazdem. Jest to zwykły akumulator i jak widzimy po nalepce, która na nim jest, 510 Ah EN, czyli szukamy sobie EN 510 i pokazuje nam dosłownie to samo. Akumulator nadaje się do wymiany. Co by było zgodne z prawdą ze względu na to, że ja wziąłem te akumulatory z zaprzyjaźnionego sklepu specjalnie na potrzeby tego odcinka, aby sprawdzić działanie tego urządzenia. Lecimy sobie z kolejnym akumulatorem, czyli tak samo musimy sekundę zaczekać, aż nam się tester uruchomi. Dajemy sprawdź, oczywiście 12, robimy szybki test na początek, 60 Ah. SOH, czyli nasz akumulator jest sprawny w 1%, SOC stopień naładowania 0%, czyli nadaje się na śmietnik. Zróbmy sobie test poza pojazdem. Jest on wykonany w technologii EN, jak mówi nam naklejka. Jego pojemność 540.
I jak widzimy, wszystkie pomiary się zgadzają. Czyli nie ma tutaj dużej różnicy, czy zrobimy test szybki, czy parametry sobie ręcznie wprowadzimy. Teraz sprawdźmy akumulator, który był zakupiony rok temu. Jest on używany w moim prywatnym aucie, więc również wykonujemy szybki test. 12, tak, jego pojemność to 95 Ah. I jak widzimy, stopień sprawności 79%, czyli normalny, i SOC 51%, czyli jest w 50% naładowany. Ja bym go w tym momencie już doładował, ale nie dziwi mnie to, często jeżdżę po mieście, więc zgadzałoby się to. Więc jeżeli chodzi o akumulatory, to myślę, że to tyle i idziemy sprawdzić sobie funkcję ładowania w aucie. Dobra, ale sprawdźmy teraz, czy nasz alternator jest sprawny, czy ładuje tak jak powinien, więc zapinamy sobie tester do akumulatora. Jak widzicie, tester się odpala. Wchodzimy w sprawdź. 12. Akumulator w pojeździe i robimy test ładowania. Dobra, odpal. Widzicie, automatycznie zostało wykryte, że silnik jest uruchomiony. Teraz tester nas informuje, aby utrzymać obroty między 2,5 a 3,5 tysiąca i naciśnij OK. Dobra, obroty wzrosły, czyli 2,5 tysiąca. I mamy wyniki, czyli tester informuje nas, że ładowanie jest prawidłowe, wynik normalny. Kolejny test, który możemy zrobić, jest to test rozruchu. Wchodzimy sobie w test rozruchu. Informuje nas tester, że przed przystąpieniem do testu wyłączyć silnik. Silnik jest wyłączony. Teraz musimy uruchomić silnik. Odpal. Tester wykrył aktywność. I mamy podany czas rozruchu, wartość początkowa normalna, napięcie nam spadło do 10,2 V, czyli wszystko jest w porządku. Dobra, chyba w tym odcinku to tyle. Wszystkie najważniejsze funkcje tego testera zostały pokazane. Przed nami zima, więc akumulatory na pewno dadzą o sobie znać. A po co czekać na ostatnią chwilę, jak za pomocą takiego testera możecie sprawdzić, czy wasz akumulator nadaje się do wymiany, czy po prostu do doładowania. Nie trzeba w wielu przypadkach w ciemno kupować nowego akumulatora. A może wasz akumulator nie domaga z tego powodu, że prąd ładowania jest zbyt mały. Ten test za pomocą tego urządzenia też można zrobić. Więc co, jeżeli chcecie zakupić takie urządzenie, link macie w opisie. Ja się na dzisiaj z wami żegnam. Jeżeli wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!